Kim był król Artur? Centralna postać popularnej legendy o Wielkiej Brytanii, jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych w historii. Ostatnie odkrycia naukowców ustaliły legendarnego króla Artura jako prawdziwego człowieka, który istniał. Jaki nowy dowód odkryto i dlaczego naukowcy mocno w niego wierzą? Tego dowiemy się w dzisiejszym filmie. Król Artur jest latarnią nadziei, rycerskości i honoru w annałach brytyjskiej historii. Jego panowanie, naznaczone ustanowieniem okrągłego stołu, poszukiwaniem świętego Grala i bitwami z Sasami, pozostawiło niezatarty ślad w kulturowej tkance Brytanii. Po śmierci Utera magicznie pojawił się miecz osadzony w kamieniu z napisem głoszącym, że ktokolwiek go wyciągnie, będzie prawowitym królem Anglii. Wielu próbowało bez skutku, ale młody Artur, uczestnicząc w turnieju w Londynie z Sir Kayem, bez wysiłku wyciągnął miecz Excalibur z kamienia, ujawniając w ten sposób swoją prawdziwą tożsamość i roszczenia do tronu. Po tym, jak został królem, napotkał początkowy opór ze strony niektórych lordów i baronów, ale dzięki przewodnictwu Merlina i lojalności rycerzy, takich jak Sir Lancelot, Sir Gawain i Sir Tristan, ustanowił rządy sprawiedliwości i dobrobytu. Centralnym punktem jego dworu był okrągły stół, symbol równości. Rycerze, którzy siedzieli przy tym stole, byli związani kodeksem rycerskim podkreślającym honor, odwagę i lojalność. Panowanie Artura, naznaczone wieloma triumfami, było również obarczone osobistymi tragediami i zdradami. Jednym z najbardziej bolesnych był romans między jego żoną a Sir Lancelotem. Wielkim pytaniem, które powoduje podziały wśród ekspertów, jest to, czy są dowody na istnienie Artura. Powstało wiele teorii, ponieważ naukowcy nadal ciężko pracują, aby udowodnić lub obalić człowieczeństwo tego legendarnego króla. Jeden z najbardziej znanych dowodów pochodzi z wykopalisk przeprowadzonych w zamku Tintagel w Cornwalli w Anglii. Jest to kamień z wypisaną nazwą i chociaż nie jest to dokładne dopasowanie do Artura, podobieństwo w nazewnictwie wzbudziło znaczne zainteresowanie. Czy ten kamień mógł należeć lub być zamówiony przez kogoś blisko związanego z królem Arturem? Sama możliwość ożywiła zarówno społeczność archeologiczną, jak i ogół ludności. Wykopaliska ujawniły także pozostałości murów, stopni i budynków, sugerując, że nie była to tylko placówka wojskowa, ale tętniące życiem centrum kultury. Wśród odkopanych przedmiotów były fragmenty śródziemnomorskiej ceramiki, ozdobne metale i drobne szkło. Te artefakty wskazują, że Tintagel był częścią rozległej sieci handlowej z połączeniami rozciągającymi się aż do wschodniej części Morza Śródziemnego. Luksus niektórych znalezionych przedmiotów, takich jak słoiki z winem ze wschodniej części Morza Śródziemnego i delikatna zastawa stołowa, dodatkowo podkreśla znaczenie zamku w tamtym okresie. Nie były to przedmioty codziennego użytku, ale wyznaczniki bogactwa i wysokiego statusu. Obecność takich artefaktów sugeruje, że Tintagel funkcjonował jako dom lub przynajmniej był odwiedzany przez osoby o dużej randze i znaczeniu. To naturalnie rodzi pytanie, czy jedną z tych osób mógł być król Artur? Odkrycia architektoniczne w Tintagel zapewniają również wgląd w wyrafinowanie społeczeństwa w tym czasie. Projekt odkopanych budynków w połączeniu z dowodami zaawansowanych technik murarskich wskazuje na poziom wiedzy architektonicznej i inżynierskiej, który był imponujący w tym okresie. Obecność wielkich sal i skomplikowanych systemów odwadniających maluje obraz społeczeństwa, które było zarówno zaawansowane, jak i zorganizowane. Inna linia dowodów, która ma ponad 1000 lat, pochodziła z opactwa Glastonbury, jednego z najważniejszych i najstarszych miejsc religijnych w Anglii. Tamtejsi mnisi ogłosili, że odkryli miejsce ostatecznego spoczynku króla Artura i jego żony Ginewry. Odkrycia dokonano w okresie, gdy opactwo przechodziło znaczną przebudowę po pożarze w 1184 roku. Duchowni odkopali duży ołowiany krzyż z napisem
Tutaj znajduje się pochowany słynny król Artur z Ginewrą, jego drugą żoną. Było to głębokie objawienie, ponieważ wyspa Avalon od dawna była związana z legendami arturiańskimi i wielu uważało, że jest to miejsce, w którym się znajduje. Wchodząc głębiej, mnisi znaleźli drewnianą trumnę wykonaną z wydrążonej kłody. Wewnątrz znajdowały się 2 ciała – mężczyzny i kobiety. Opactwo Glastonbury było miejscem pielgrzymek, czczonym ze względu na jego religijne znaczenie i związek z wczesnochrześcijańskimi misjonarzami, takimi jak święty Patryk i święty Dawid. Odkrycie, że było to również miejsce ostatecznego spoczynku króla Artura i Ginewry, dodało kolejnej warstwy świętości i znaczenia temu miejscu. Więcej dowodów na istnienie króla Artura zostało wyśledzonych w Somerset. Jest to malownicze hrabstwo w południowo-zachodniej Anglii, które od dawna jest centralnym punktem dla historyków i archeologów ze względu na bogactwo zabytków, m.in. fort na wzgórzu z epoki żelaza. Ta starożytna fortyfikacja z potężnymi umocnieniami i strategicznym położeniem została wyznaczona jako potencjalne miejsce dla Kamelotu. Somerset, ze względu na bliskość wybrzeży i starożytnych szlaków handlowych, byłoby strategicznym miejscem dla władcy takiego jak król Artur. Podwyższone położenie fortów stanowiłoby punkt obserwacyjny do monitorowania wszelkich zbliżających się zagrożeń, a jego solidne fortyfikacje uczyniłyby z niego potężną twierdzę przeciwko najeźdźcom. Jednym z najbardziej kuszących odkryć podczas wykopalisk była obecność inskrypcji i symboli, które były uderzająco podobne do tych związanych z legendami arturiańskimi. Niektórzy uczeni zakładali nawet, że symbole te mogły być dziełem rzemieślników, którzy żyli w czasach Artura, a może inspirowali się opowieściami i chcieli oddać hołd legendarnemu królowi. Innym ważnym aspektem wykopalisk było wydobycie struktur obronnych i dowodów bitew. Odkrycia te potwierdziły opowieści o królu Arturze jako wojowniczym władcy, który wraz ze swoimi rycerzami Okrągłego Stołu bronił Wielkiej Brytanii przed różnymi zagrożeniami. Dwudziestowieczne wykopaliska w Somerset Hill były znaczącym krokiem naprzód w zrozumieniu historii tego miejsca i jego potencjalnego związku z legendą arturiańską. Naukowcy zajmujący się autentycznością dowodów na istnienie króla Artura, którzy starali się rozwikłać jego tajemnice, często zwracali się do kluczowego odkrycia, aby uzyskać wgląd w czasy, w których żył słynny władca. Hełm Sutton, który odkryto w Suffolk w Anglii, jest jednym z najbardziej znanych znalezisk archeologicznych z okresu anglosaskiego. Ten artefakt wraz z innymi skarbami zapewnia bezcenny wgląd w epokę, w której podobno żył król Artur. Badając hełm i jego skomplikowane projekty, historycy i archeolodzy mogą uzyskać głębsze zrozumienie środowiska społeczno-politycznego, religijnego i kulturowego tamtych czasów. Uważa się, że nakrycie głowy należało do króla lub wysokiego rangą wojownika. Jest to zgodne z przedstawieniem króla Artura jako potężnego przywódcy otoczonego przez swoich lojalnych rycerzy, z których każdy ma własne role i obowiązki w królestwie. Projekt hełmów z maską na twarz, wąsami i brwiami przypomina wcześniejsze rzymskie hełmy kawaleryjskie. Sugeruje to, że Anglosasi, choć mieli swoją odrębną tożsamość, byli pod wpływem pozostałości Imperium Rzymskiego w Brytanii. Czy król Artur naprawdę istniał, czy są to tylko legendy? Daj znać w komentarzu, a jeżeli podobał Ci się taki odcinek, zasubskrybuj kanał po więcej ciekawostek. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć! Wideo przetłumaczone przy wsparciu Eleven Labs.